Katarzyna Stypuła, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy z filmików, który chyba nagrywa się najbardziej przyjemnie w trakcie całego sezonu, bo dotyczy tego, na co bardzo wszyscy czekamy, a więc kwitnienia naszych różanych rabat, naszych różanych krzewów. I ja dzisiaj obok krzewu, który jest dla mnie krzewem NN, zrobimy zbliżenia, ujęcia. I mam nadzieję, że pomożecie mi rozpoznać, bo jest to odmiana, o której nie mam pojęcia, czym może być, jaką odmianą. Odmiana, która wydaje się odmianą wielkokwiatową, ale w typie, jak widzicie, odmiany parkowej, rozrośnięta niesamowicie. Zajmowałam się nią wczesną wiosną. Kolor też niesamowity, od takiego mocnego różu do takiej prawie czerwieni na zewnętrznych płatkach. Kwiat pełny. Tutaj w tym momencie na niektórych płatkach już troszkę przekwita i zostaje lekko przypalony, ale mimo wszystko bardzo mocno, bardzo długo się utrzymuje. No i taka dzisiaj zagwozdka na sam początek dla Was i zapytanie, jeśli kojarzycie, co to może być za odmiana, bo to odmiana bardzo odporna, tutaj rosnąca, podejrzewam, od wielu lat, na pewno więcej niż 20, nawet jeszcze dłużej, więc na pewno jakaś odmiana stara, odmiana o zapachu bardzo lekko tylko wyczuwalnym, ale bardzo odporna, o bardzo dużym, intensywnego koloru kwiecie. No i taka dzisiaj zagwozdka dla Was na sam początek, bo oczywiście mam nadzieję, że róże zaokulizuję w szkółce i za 2 lata będzie już kilka sadzonek. Będziemy zastanawiać się dalej, co to była za odmiana i mam nadzieję, że odkryjemy. A więc czekam na Wasze komentarze. Jeśli macie takową w ogrodzie, gdzieś po jakiejś babci, prababci być może, to piszcie, jeśli poznajecie tą różę. A ja zapraszam Was dzisiaj na moje różane rabaty i zobaczymy sobie, co w tym roku bardzo wcześnie, bo już w końcówce maja naprawdę jest mega w pełni rozkwitnięte. Zapraszam. Pozostałe róże, które przycinałam na wiosnę, wczesną wiosną, okazały się różami, podejrzewam, Paul Scarlet Climber. To się jeszcze okaże, bo zobaczymy, czy róża w późniejszym terminie powtórzy kwitnienie. Póki co po tych liściach podejrzewam, że to właśnie te odmiany, ich wiotkość pędów i kolor taka malinowa, czerwień, czyli taki przełamana czerwień, pomiędzy czerwienią a pomiędzy różem, ale wszystkiego będziemy pewni, jeśli róża powtórzy lub nie powtórzy nam kwitnienia jeszcze tego sezonu, a więc te zagadkowe róże, którymi zajmowałam się na wiosną, tak właśnie w tym momencie się prezentują. No i zobaczymy, czy uda nam się zaokulizować fajnie tą odmianę NN, no i co Wy opowiecie na jej temat, czy macie jakieś przypuszczenia i typy, co by to mogło być. Kochani, w tym roku na moich rabatach nie miałam żadnych strat, jeśli chodzi o róże stare, róże historyczne i stoję teraz koło mojej Petit de Hollande, róży, która tutaj rośnie już kilka lat. Nie wiem, czy uda się objąć ją całą na tym jednym ujęciu, bo róża przepięknie się rozrosła. Z roku na rok naprawdę nie przemarza wcale. Mam bardzo mało wycinania tutaj jakichś uszkodzonych pędów, jeśli o nią chodzi. Tutaj przeplotła mi się z odmianą Charles de Mills i z odmianą John Davis. Stworzyła nieprzebytą ścianę. Jedyne co, to w przypadku takich starych historycznych odmian polecam Wam jednak podpory, bo róże te są o dość wiotkich pędach i one naprawdę będą wymagały jakiejś takiej stabilnej podpory, żeby cały ten ciężar, tą mnogość kwiatów i pędów, które taka róża potrzebuje się rozrosnąć i potrzebuje naprawdę mieć taką stabilną podporę, na której będzie mogła się wesprzeć, a ta przepięknie pachnie. Nie mogę Wam niestety tego przekazać za pośrednictwem kamery. No i kwitnie już drugi tydzień, więc wcześniej też nie miałam okazji, nie miałam czasu, żeby ją nagrać, ale jeszcze widać ten przepiękny, mocny róż, te pełne, choć nie za duże kwiaty, jednak zebrane w takie bogate grona.
no i zapach naprawdę przecudowny. Róże pnące rozpoczęły już swoje obfite kwitnienie i w tym roku, mimo tego, że mamy ogromną suszę, mimo naprawdę nieustannych, ciągłych nalotów mszycy, skoczka, a więc suszy, niestety zawsze towarzyszy też intensywny nalot szkodników, to mimo wszystko pięknie rozpoczęły kwitnienie. Dzięki czemu? No przede wszystkim wiosenny zabieg przycinania, potem dwukrotne, może nawet trzykrotne w tym momencie na rabatach tutaj spulchnienie gleby, bo tutaj róże rosną w rabacie ziemnej, nie są niczym ściółkowane. Wymaga to oczywiście poświęcenia trochę czasu. Jeśli ktoś lubi i ma niezbyt duże rabaty, a może poświęcić czas, to jak najbardziej polecam gracowanie, spulchnianie gleby naprawdę dobrze bardzo radzi roślinom. No i oczywiście wiosenne nawożenie, także na liściach póki co widać tylko delikatne szkodnikowe uszkodzenia, a w tym przypadku skoczka, a nie widać żadnych innych ubytków, żadnych innych braków, a więc rośliny są naprawdę w dobrej kondycji, w dobrej formie. No i rzeczywiście ta przyroda mocno przyspieszyła. To ciepło naprawdę pobudziło mnóstwo róż, bo nie przypominam sobie roku, żeby końcem maja te róże już naprawdę były w tak intensywnym momencie kwitnienia, jak mamy tegoroczny końcówkę maja. Jesteśmy teraz obok kolejnej starej historycznej odmiany, obok Gizelki. W tym roku to jest już kolejny rok, kiedy bardzo pięknie przezimowała, kiedy naprawdę ode mnie wymagała bardzo minimalnego cięcia, więc usunięcia tylko tych starych, zniszczonych pędów, jakkolwiek gdzieś tam wyłamanych, czy takich uszkodzonych przez wiatry. I już rozpoczyna swoje bujne kwitnienie, aczkolwiek w tym roku chyba przez to mocne, wczesne słońce jest dużo jaśniejsza, bo o ile w pąkach jest jeszcze taka piękna brzoskwiniowa, to rozkwitając bardzo szybko robi się bardzo jasna, z lekkim tylko muśnięciem różu, ale bardzo zdrowiutka, liście ciemnozielone, błyszczące, no i masa kwiatów, które jeszcze przed nami, chociaż już to kwitnienie jest rozpoczęte. Co roku niezmiennie mnie zachwyca, bardzo lubię tą odmianę i Wam również ją polecam, bo naprawdę odmiana odporna. Aczkolwiek również na nią nalatuje mszyca, bo i w tym momencie widzę, że też będę musiała się z nią znowu niestety zmierzyć, ale mimo wszystko bardzo wiele odmian, również innych mszyca lubi i nie kierujmy się tylko tym, bo dzisiaj generalnie odcinek, w którym mamy się cieszyć i mamy pokazywać nasze przepiękne róże, nie wspominać o tym, że no niestety ten rok obfituje nam w szkodniki, a więc spójrzcie, jak pięknie i w tym momencie już obficie rozkwitła nam Ghislaine de Faliconte. Na wcześniejszym ujęciu byliśmy obok odmiany Petit de Hollande i odmiana ta stara historyczna rosła w półcieniu. Świetnie tam dawała sobie radę, bo dopiero od godzin przedpołudniowych ma ona słońce i po południu również, tak jak o tej porze nagrywaliśmy, już jest w cieniu. Super sobie daje radę. A tutaj jestem koło odmiany Joseph Coates. Odmiana określona jako mianem odmiany pnącej, aczkolwiek uważam, że jest ona bardziej taką odmianą stricte połączenie odmiany pnącej z odmianą krzaczastą. Wydaje mi się, że w naszych warunkach jest to bardziej odmiana krzaczasta, aczkolwiek tutaj na tym stanowisku testuję ją dopiero drugi rok. Odmiana pięknie się rozrosła, ale co zauważyłam? Ponieważ mam tą odmianę również na stanowisku półcienistym, wydaje mi się, że tutaj o wiele lepiej rośnie. Ma tutaj bardzo mocno słoneczną wystawę, rośnie wręcz na skalniaku i mimo wszystko, że tutaj bardzo szybko to stanowisko przesycha i nie ma tutaj zbyt bogatej gleby, to daje sobie świetnie radę. Odmiana, która jest zaliczana do odmian herbacianych, o kolorystyce herbacianej, ale również odmian wielobarwnych, bo naprawdę tutaj przekrój całej kolorystyki, która jest na płatkach i od momentu rozkwitania aż do przekwitania jest naprawdę przebogata, bo to są wszystkie odcienie i żółci, i pomarańczu, i różu, więc to wszystko takie wymieszane daje nam naprawdę taką mocną, ognistą plamę i tutaj ciągle na tej rabacie coś się dzieje, no i przyciąga oczywiście wzrok. Dodatkowa odmiana ciekawa, bo i odporna
odporna na choroby i odporna na przemarzanie, a to dopiero okaz dwuletni, jak widzicie, więc już w tym momencie wymagała podpory. No i mam nadzieję, że będzie nam się tylko tutaj pięknie, bujnie rozrastała. Jestem teraz obok rabaty, która jest dość trudna dla róż, bo tutaj dopiero od godzin południowych otrzymują one słońce. Mimo wszystko również już wystartowały i tutaj mocno bordowy suwenir do Dr. Jamain, który potrafi w niektóre lata chorować. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Póki co, oprócz tego, że próbuje go atakować skoczek, róża pięknie kwitnie, mocno się wybarwia i po mojej prawej stronie odmiana Mr. John Lane o takich piwoniowych, dużych kwiatach, również już drugi tydzień, kiedy rozpoczęła kwitnienie. Za mną jeszcze Angielka, którą przycinaliśmy na wiosnę, bo dużo mniejsza od niej, właśnie niestety dość sporo tutaj na tej rabacie nadmarzła, i odmiana Hansa, która właściwie już kontynuuje swoje kwitnienie kolejny tydzień, bo ona jest tą odmianą, która startuje jako jedna z pierwszych i w tym momencie niestety już prawie nam kończy to pierwsze kwitnienie, a część oczywiście jeszcze przed nami, bo to dopiero początek kwitnienia w tym naszym różanym sezonie tegorocznym. Dzisiejsze spotkanie dotyczące pierwszych kwitnących okazów tegorocznych zakończymy obok odmiany Ghislaine na pniu, bo to jedna z pierwszych róż w szpalerze róż sztamowych, która rozpoczyna kwitnienie. No i niestety zachodzące słońce nie pozwala nam też dotrzeć do wszystkich zakamarków ogrodu, gdzie naprawdę już w pełni róże mega kwitną, bo mam jeszcze Wam do zaprezentowania szpaler moich kanadyjek, które kolejny tydzień już kwitną, które oparły się mega wichurze, które niestety nie towarzyszyły nam opady deszczu, bo u nas to jest już kolejny tydzień bez deszczu, a mianowicie od kwietnia nie mieliśmy tutaj niestety żadnych intensywnych, właściwie opadów i bardzo czekamy na ten upragniony deszcz, a mam nadzieję, że cały sezon tak przepięknie rozpoczęty będzie bardzo obfitował w kwitnienie, a jak najmniej w choroby i w szkodniki. Na dzisiaj to koniec. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że i Wy już cieszycie się pierwszymi mega rozkwitniętymi kwiatami na swoich różanych rabatach. Do zobaczenia.